Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pokażę Wam ostatnią tegoroczną nowość z serii Technik. I jest to piąty po Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ferrari samochód w skali 1:8. Tym razem dostajemy McLarena P1, czyli samochód, który swoją premierę miał już ponad 10 lat temu. Zestaw składa się z 3893 elementów, kosztuje 1950 zł katalogowo. Od 1 września trafił on już do szerokiej sprzedaży, więc można go już kupić dużo taniej. Przeniosłem się na chwilę na sofę, ponieważ mój stół do nagrywania jest za mały, żeby pokazać Wam rozpakowanie pudełka. I w środku po otwarciu, jak widzicie, mamy 3 pudła. Dodatkowo po prawej stronie mamy grafikę z prawdziwym McLarenem, a po lewej z tym z klocków. A na dnie pudełka mamy instrukcję, 2 bardzo grube tomy. W środku znajdziemy 23 ponumerowane woreczki z klockami. Oprócz papierowych toreb są 4 woreczki, w których widzę już kilka nowych elementów. I po pierwsze mamy tutaj zupełnie nowy, zagięty panel. Tutaj dla porównania przymierzmy go sobie do standardowego. Nowy giętki wahacz, nowy w tym rzucie sierpniowym, bo on już się pojawił w Mercedesie G500. Bardzo ciekawy też zupełnie nowy element, ponieważ oprócz tego skosu mamy jeszcze boczne odchylenie o 2 study. Amortyzator, który już znamy, ale mamy sprężynę w nowym czarnym kolorze. Nowe felgi, które mówiąc szczerze, jak zobaczyłem je z bliska, to średnio mi się podobają. Wyglądają trochę tandetnie, mają mnóstwo zacieków, które niestety przechodzą tutaj na elementy, które będą widoczne z zewnątrz już po założeniu opon. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mają też naokoło poszarpane krawędzie. Opony z kolei są takie same, jak mieliśmy w Ferrari Daytona. Jednak w zestawie premium, marki premium, oczekiwałbym już opon na licencji. Kada pokazała nam, że nie jest to żaden problem w dużo tańszych zestawach. U Kady mieliśmy już do czynienia z oponami na licencji Pirelli oraz Goodyear. Dodatkowo mamy tabliczkę informacyjną z nadrukiem, ale niestety nadal z wtryskiem po środku. Tutaj dla porównania tabliczka informacyjna od Kady. I zajrzyjmy do instrukcji. Jest dosyć bogate wprowadzenie, jest sporo informacji. Nawet możemy zajrzeć do projektantów i zobaczyć, jak wygląda to od kuchni. Jeszcze zobaczmy, bo chyba coś z tyłu jeszcze mamy. I drugi tom. Kroków budowania mamy równo 1000. No i na końcu wykaz elementów. No i jeszcze ostatnie zdjęcie. I jestem w tej chwili po trzecim etapie budowania. Mamy już gotowe tylne zawieszenie. Na tylnej osi jest dyferencjał,
Tutaj mamy wyjście przez małe niebieskie koło 12, następnie mamy błękitne koło 20 i tutaj mamy wyjście do napędu. Jak widzicie, pomiędzy dwoma kardanami mamy jeszcze wrzucone sprzęgło. Dodatkowo jest już mechanizm wysuwania skrzydła. Jak widzicie, mamy tutaj element ślimakowy, do którego podpięte jest, w tej chwili nie jest tutaj widoczne, ale tam jest koło zębate 8. Następnie mamy wyjście przez akslę do belek, do szarych belek, tutaj jak widzicie. I w ten sposób działa wysuwanie i chowanie skrzydła. Jestem w tej chwili pod koniec 7. etapu budowania i mamy już gotową skrzynię biegów. Nowe elementy skrzyni biegów już mogliśmy zobaczyć w zestawie z Yamahą, ale zaszły pewne zmiany. Mówię tutaj o tych pomarańczowych bębnach. Tam były turkusowe, ale one nie różnią się tylko i wyłącznie kolorem, ponieważ jak teraz możecie zobaczyć, wejście na aksla jest obrócone o 45 stopni, jak również oba przełożenia są naprzeciwko siebie. W turkusowym drugie przełożenie było na godzinie 7:30. No i na tych pomarańczowych nie mamy żadnych oznaczeń literowych, tak jak to było w tych turkusowych. Do obu bębnów mamy podpięte po 2 widelce. Jedne tutaj na górze, drugie tutaj na dole. Tutaj mamy wyjście do manetek. Tutaj na gumce mamy stoper, który będzie nam blokował każdy bieg. I w ten sposób będą się zmieniały biegi. Tutaj mamy wyjście do tłoków, ale zanim je założę, to pokażę Wam, jak ten mechanizm cały działa. Biegów mamy 7. W tej chwili jesteśmy na neutralu. Chciałem Wam pokazać od pierwszego biegu do 7, ale nie wiem dlaczego, jak włączam pierwszy bieg, to przy drugim próbie włączenia drugiego blokuje się coś. Może to wynika z jakiegoś braku usztywnienia jeszcze elementów. Dlatego pokażę Wam od 7 biegu do pierwszego, czyli w odwrotnej kolejności. W tej chwili jesteśmy na neutralu. 7 bieg, 6, 5, 4, 3, 2 i pierwszy. Podłączyłem tłoki, więc będzie można teraz zobaczyć zmianę prędkości ich poruszania przy zmianie biegów. 7 bieg, 6, 5, 4, 3, 2 i pierwszy. I jestem w trakcie 9. etapu budowania. Doszła nam kolejna funkcja. Tą gałką będziemy mogli zmieniać tryb jazdy z opcji hybrydowej na jazdę tylko na silniku elektrycznym. W tej chwili mamy włączony tylko silnik elektryczny, a w tej pozycji mamy opcję hybrydową, czyli działa nam i silnik elektryczny, jak również silnik V8. A tutaj mamy pozycję neutralną. Neutral możemy włączyć również manetkami, ale to wynika z tego, że cała ta konstrukcja skrzyni biegów ma 8 opcji, a McLaren P1 posiada 7-stopniową skrzynię biegów, dlatego też jeden bieg po prostu jest pusty. Jeszcze pokażę Wam, jak to z drugiej strony wygląda. Tutaj, jak widzicie, mamy połączenie za pomocą belki. Jestem w trakcie 10. etapu budowania. Są już gotowe manetki zmiany biegów. Tutaj mamy taki sam bloker jak na skrzyni biegów. Każde przełączenie manetkami obraca nam krzyżaki kulkowe i bębny o 45 stopni. Tutaj jest wyjście ze skrzyni biegów. Idziemy sobie dalej przez kardany pod fotelem i tutaj jest połączenie z manetkami.
Ponieważ wszystkie mechanizmy są już usztywnione, to sprawdźmy, czy uda się przerzucić biegi od 1 do 7. Czy znów na 2 będzie się blokowało wszystko. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Więc wszystko działa prawidłowo. W 13 etapie budujemy przednie zawieszenie oraz układ kierowniczy oparty na zębatce. McLaren P1 jest już gotowy. Proces budowy był bardzo ciekawy. Jest tutaj sporo mięsa technikowego. No przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj skrzynię biegów. Nie było żadnych nudnych momentów. 3 dni w sumie go składałem i naprawdę był to bardzo dobrze, bardzo miło spędzony czas. Jeśli chodzi o wygląd, to może zacznijmy od boku. Tutaj mamy bardzo poprawne moim zdaniem odwzorowanie. Choć jest kilka niuansów, które można by było tutaj poprawić. Na pewno dałbym minimalnie krótszy ten gumowy element, po to, żeby zlikwidować ten garb tutaj, żeby ta linia była bardziej spłaszczona, tak jak jest to w oryginale. Myślę, że minimalnie przód, szczególnie tutaj ta czarna część powinna być bardziej wysunięta do przodu. Trochę denerwuje ta przerwa w tej żółtej linii. Nie wiem, czy to wynika z tego, że byłby problem z otwieraniem drzwi, ale zobaczmy, przesuńmy ten element o 1 stód w prawo. Jak widzicie, w ogóle nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwi, czyli tutaj jak najbardziej tą linię można by było poprowadzić w całości bez tej przerwy. Wydaje mi się, że minimalnie za duże są koła. Tył również prezentuje się bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o linię, ale bardzo przeszkadzają mi tutaj te prześwity. Tu powinno być dużo czerni i to wszystko tutaj moim zdaniem powinno być zabudowane. Zastanawiam się też, czy nie lepiej by wyglądały te wycięcia z tyłu, gdyby były przesunięte minimalnie do środka i byłaby większa tutaj zabudowa żółta, tak jak jest to w oryginale. No i przód, moim zdaniem, najgorzej odwzorowana część tego samochodu. Nieproporcjonalne, za duże światła. Linie poprowadzone na masce, jak również ten lekki szpic tutaj, powoduje, że bardziej przypomina mi to Corvettę. No ewidentnie przód jest najgorzej odwzorowany i najmniej przypomina McLarena P1. I jeszcze patrząc z góry, tutaj bryła, linie, bardzo mi się podobają. Tutaj za bardzo nie mam się do czego przyczepić. Od spodu jest bardzo dobrze zabudowany. Bardzo podoba mi się to, że możemy zajrzeć sobie do tych wszystkich mechanizmów. Jeśli chodzi o wnętrze kabiny, no to nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Mamy kilka nadruków. Na zagłówkach foteli mamy nadruk P1. Teraz przejdźmy do wszystkich funkcji. Całą skrzynię biegów już Wam pokazywałem. Teraz zobaczmy, jak działa otwieranie drzwi, bo tego jeszcze nie widzieliście. Jest czerwony amortyzator, który blokuje nam drzwi po otwarciu. Dzięki temu nam one nie opadają. Drzwi po zamknięciu są zablokowane, dzięki temu, że mamy tutaj rowek i w ten rowek wchodzi nam ten element i to powoduje, że drzwi się nie otwierają, są ładnie dociśnięte, domknięte. Tym kołem zębatym możemy wysunąć skrzydło.
W każdej chwili możemy sobie tę część wypiąć i wrzucić do bagażnika. Oczywiście przednią maskę możemy sobie otworzyć. Tutaj mamy podpórkę. W środku mamy torbę, no ale jak widzicie, wygląda ona beznadziejnie. Bagażnik spokojnie pomieści te dwa elementy. Skrętem kół możemy sterować tylko za pomocą kierownicy. Dostęp do manetek raczej tylko w ten sposób, czyli przez przednią szybę. Tutaj byłoby trudno nimi zmieniać biegi. Do gałki zmiany trybu jazdy również jest dobry dostęp. No, ogólnie przez przednią szybę mamy tutaj dostęp do wszystkich funkcji. McLaren jest bardzo nisko osadzony, więc zawieszenie tutaj jest praktycznie symboliczne. Tłoki tutaj są widoczne z zewnątrz, ale jak chcemy silnik zobaczyć w pełnej okazałości, to tutaj wyjmujemy te dwa elementy. Tutaj podnosimy te dwa panele. I jeszcze musimy wypiąć skrzydło, więc muszę go otworzyć. Skrzydło jest na dwóch pinach, więc łatwo go wypiąć. I w tej chwili możemy cały tył sobie zdjąć i zajrzeć do silnika. Oczywiście nie znajdziemy tutaj naklejek, są tylko i wyłącznie nadruki. Jest coś, czego z daleka nie widać, ale wystarczy podejść bliżej do pojazdu i wtedy bardzo mocno rzucają się w oczy piny, które prześwitują przez elementy. Widać też różnice w odcieniach, na przykład tylne błotniki są jaśniejsze od paneli. Podsumowując, największym plusem z mojego punktu widzenia jest tutaj proces budowy. Jest on bardzo ciekawy, jest dużo tego mięcha technikowego, choć nie jest go wcale więcej niż w starym, dobrym Land Roverze, który jest o połowę tańszy. Wygląd i odwzorowanie to jest taki plus w 75%, bo oczywiście schrzaniony jest przód. Kolejnym plusem na pewno jest mnogość funkcji. Bardzo fajnie, że oprócz skrzyni biegów mamy również dodaną tą opcję zmiany trybu z hybrydowego na elektryczny. Na pewno plusem też jest to, że mamy dedykowane pudełko, bardzo ładnie zapakowane, czyli ta otoczka premium jest tutaj zachowana. Jeśli chodzi o minusy, no to 25% wyglądu, czyli przód, odwzorowanie przodu, prześwitujące piny, niepotrzebna szpara przerywająca tą żółtą linię, bo jak przed chwilą Wam pokazałem, nie jest ona wcale potrzebna do otwierania drzwi. I mimo wszystko przyczepię się do tego i jak dla mnie jest to minus, że nie mamy tutaj licencjonowanych opon. Przy zestawie tej klasy za takie pieniądze to powinien być moim zdaniem standard. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.